Jak dla mnie karma i jakieś takie życie wcześniejsze nie istnieje. Dlatego, że po co mi to? Po co mi wchodzić w ogóle w takie słowa, które niosą tak naprawdę taką jakąś negatywną energię? No bo czym jest karma? Dla wielu to jest takie wyobrażenie, że okej, ja powtarzam coś z historii jakiejś, rodu, reinkarnacji, coś, co było trudne, ciężkie i jakby jest to teraz, przeszło to teraz na mnie, ja to teraz prowadzę. No właśnie, ale to jest zamknięta droga, dlatego że człowiek, który cały czas papla się w takim słowie karma, 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 to znaczy, że tam nie ma rozwiązania. To znaczy, że ja nie robię nic, żeby to zmienić. Że ja nie robię nic, żeby moje życie było fajne, lekkie, przyjemne. Tylko cały czas wracam do tego słowa i do tego, co ona niesie, jaki przekaz, tak naprawdę nie robiąc nic. Zostawmy to. Jeśli chcecie dobrych zmian, co nas obchodzi, że było? Dobra, było. Ty już to wiesz. Załóżmy, że już to przerobiłeś i to wiesz, co się wydarzyło w twojej historii rodowej, czy w twojej historii rodzinnej, a także powróciłeś na jakiś czas do tego, jaka była kiedyś twoja reinkarnacja, co robiłeś, jak to mogło wyglądać. Ale dobra, co ci to da? My jesteśmy przedłużeniem następnym pokoleniem, które niesie coś nowego, które jest zmianą, które wnosi zupełnie nowe rzeczy, które ma wnieść dla świata zdrowie, miłość, jakość, wartość, sprowadzić na ten świat zdrowe dzieci. I to, co warto zrobić, to już przede wszystkim skupiać się na tym, co ja mogę wnieść nowego, dać siebie, jaką jakość, uwalniając się od tych trudnych rzeczy, uwalniając się od tego, uzdrawiając te części, jakby ukochując w sobie ten ból, ukochując w sobie to, że kiedyś tam było bardzo trudno i ciężko naszym przodkom, czy taką miałaś historię, twoja dusza z poprzednich wcieleń, ale tak naprawdę my i tak potrzebujemy tu i teraz się zaopiekować sobą i światem wokół nas. Tu i teraz potrzebujemy zmienić energię w ciele, tu i teraz potrzebujemy zmienić naszą świadomość, tu i teraz potrzebujemy zmienić nasze życie. Co z tego, że my będziemy wchodzić non-stop w to wszystko? To nic nie zmieni. Oprócz tego, że będziemy w to wchodzić, a nasz umysł, nasza ta część taka nieświadoma, my potrzebujemy zdrowego, my potrzebujemy nowych obrazów, nowych historii, przyjemnych, dobrych dla naszego ciała, żeby w twoim życiu się coś zmieniło. Więc warto to już zostawić, warto to odpuścić, warto przestać wróżyć z fusów, kiedy tak naprawdę to do niczego nie prowadzi. Oprócz tego, że cały czas kręcisz się w kółko, tworząc jakiś obraz życia, które było albo może będzie, oddając odpowiedzialność czemuś i komuś. Po co? My mamy wziąć odpowiedzialność za siebie, za to, kim my jesteśmy. My mamy wziąć odpowiedzialność za to, żebyśmy mieli moc w sobie, moc twórczą, moc kreowania, moc tworzenia, moc działania. Bez względu na to, jakie twoje życie było. Jeśli było nawet traumatyczne, jeśli było nawet bardzo poranione, jeśli było nawet bardzo bolesne i wciąż sobie nie radzisz w życiu, w relacji, z emocjami, z dziećmi, z partnerami czy w biznesie, no to okej, przeszłość jest ważna, bo trzeba to uzdrowić, tak żeby zrozumieć, skąd to w ogóle pochodzi, bo jak już mamy tego obraz, to już zupełnie łatwiej jest być w tu i teraz. Co też serdecznie zapraszam, żeby zobaczyć tą przeszłość. Ja chętnie z tobą popracuję, ale też z przyjemnością cię ukierunkuję na coś nowego, żebyś mogła tworzyć świat, którego chcesz.
gdzie poczujesz się ważny, ważna, gdzie poczujesz się atrakcyjny, kochana. I dopiero wtedy się zmieni wszystko wokół ciebie. I dopiero wtedy zacznie się dziać magia, zacznie się dziać cud tego życia. Potrzebujemy nowej kreacji, nowego tworzenia, nowego świata, nowych myśli, nowych uczuć. O tu, w tym ciele, które tu żyje, jest na ziemi. No bo ten duchowy aspekt jest potrzebny, bo my często też w różnych trudnych historiach naszego życia my potrzebujemy tego Boga w nas, my tej wiary takiej, która jest boska, która jest dobra, w energii wszechświata. Potrzebujemy tej myśli, bo to nam często pomaga też wyjść z tych bardzo trudnych, kompulsywnych rzeczy, te, które nas wręcz zabijają czasem, naszą psychikę. Ale też oprócz tego potrzebujemy ukierunkować się też tu w ciele, w tym ziemi, w tej materii, która tutaj tworzy świat. I dzięki temu zacznie się dużo zmieniać. Oczywiście nasze ciało jest tak wielowymiarowe, że pod różnymi sytuacjami, które w Twoim życiu teraz nie idą, kryje się co? No kryje się jakaś historia, kryje się jakaś tajemnica, kryje się jakaś sytuacja, która jest powtarzana na przykład z pokolenia na pokolenie, jest jakiś program, który jest destrukcyjny i oczywiście warto go poznać, co też zapraszam. Chętnie Ci pokażę, co Tobą steruje tutaj, wchodząc głębiej w podświadomość, wchodząc w głębszą, piękną praktykę, która Cię otworzy i pokaże Ci to światło, co tam się wydarzyło. I wtedy będziesz mieć możliwość zintegrować to, ułożyć to w sobie, poczuć to w sobie i dopiero wtedy zaczyna się przemiana właśnie. I wtedy łatwiej jest zostawić tą przeszłość i wejść bardziej w przyszłość i w teraźniejszość przede wszystkim. Łatwiej zostawić te słowa, te właśnie takie mocne słowa, karma, 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 albo jakieś poprzednie reinkarnacje, albo przychodzi mi na myśl, no ludzie wychodzą z ciała, żeby poczuć, jak tam jest lawirować gdzieś w stanach innej zupełnie świadomości. Okej, tylko to nam na dłużej jest nam to niepotrzebne. Dlatego, że my potrzebujemy i tak się osiąść w naszym życiu, czuć nasze ciało, czuć to, co się tutaj wydarza, jakie emocje płyną, jak boli, jak puka, jak chcielibyśmy nowego. Tego potrzebujemy, to doświadczyć, to poczuć, to uwolnić, to uzdrowić i też czuć, jak kochamy, czuć ten przepływ miłości, spokoju, radości, harmonii. Kiedy my to wszystko tutaj mamy, to życie się dzieje fantastyczne na zewnątrz. Właśnie my potrzebujemy to czuć w sobie, żeby zmiana zaszła na zewnątrz, to my potrzebujemy to czuć w sobie. To my potrzebujemy kreować i tworzyć świat w naszej głowie, który jest cudowny, który jest piękny, który jest najlepszy, który tworzy nas prawdziwych, który pozwoli nam wyjść do świata prawdziwymi, takimi, jacy jesteśmy, bez udawania, bez gier, żebyśmy nie musieli się męczyć i tworzyć nie wiadomo czego. I właśnie to jest właśnie ten sposób takiej pracy, w której dotykamy podświadomości, idziemy do nowego, oczywiście łącząc się z tym starym i widząc, co tam jest, a także dotykając tak zwanej karmy, zaczynamy zmieniać się wewnętrznie. Dla mnie to już jest niepotrzebne, bo to do niczego nie prowadzi. To jest tylko myśl, to jest tylko jakiś kierunek, to jest tylko jakiś schemat, który Ci pomaga tak naprawdę paplać się w tym błotku. Wiesz, tak sobie paplasz, żeby sobie ulżyć, porobić z siebie ofiarę trochę, że ja nie mam siły, nie mam mocy, bo możesz w tym momencie tego nie mieć, co też jest w porządku. Ale zrób coś, żeby ją mieć. Zrób coś, żeby dać sobie z tym wszystkim radę sam i uzdrowić się i uwolnić. Wyjść do świata, wyjść do życia, wyjść do ludzi i poszerzyć tutaj wewnątrz swoje ciało. Zapraszam na piękne, transformujące sesje online, kochani, i życzę Wam cudowności.
w te nadchodzące święta, miłości i w ogóle wspaniałych relacji i zdrowia. Zapraszam i trzymajcie się cieplutko. Cześć!